No i ponownie witam w naszym spotkaniu z tajemnicami łudu. Dzisiaj sobie wybrałem taki temat jak zombifikacja łudu i właśnie gdzie jest granica między rytuałem zombie a współczesną popkulturą. No, oczywiście na samym początku tradycyjnie będę wdzięczny za wszystkie komentarze, nawet te taktyczne. I zasubskrybujcie na początku, żebyście nie zapomnieli już potem. I zalajkujcie. W razie czego możecie udostępniać znajomym. Będę bardzo wdzięczny. Więc zombifikacja to jest taki jeden, bym powiedział, z najbardziej intrygujących i mistycznych aspektów łudu, który od wieków budzi to zainteresowanie zarówno badaczy, jak i różnych twórców kultury masowej. I pojęcie zombifikacji wywodzi się z wierzeń haitańskich i obejmuje rytuały, które mają na celu wskrzeszenie zmarłych jako takie właśnie zombie. I właśnie dzisiaj chciałem się przyjrzeć troszeczkę tym historycznym korzeniom zombifikacji, no jej znaczeniu w ogóle w systemie wierzeń łudu oraz transformacji tego zjawiska w pop kulturze. Gdzie są właśnie korzenie całej zombifikacji w wierzeniach łudu? Bo zombifikacja ma swoje źródło w tradycjach Afryki Zachodniej, które przetransportowano oczywiście na Karaiby wraz z niewolnikami. No i w łudu zombie nie są praktycznie żywymi trupami w takim dosłownym sensie, ale są to osoby, które utraciły swoją wolną wolę i zostały zniewolone przez kapłana, czyli przez Bokora. Do kluczowych takich elementów tego rytuału zombifikacji można by zaliczyć rolę Bokora, czyli kapłana, który posługuje się takimi magicznymi miksturami, rytuałami, aby przejąć tą kontrolę nad duszą zmarłego. No także moglibyśmy dodać tutaj jeszcze proszek zombifikacyjny. To jest taka mikstura, która zawiera toksyny takie jak terodotyksyna, która na marginesie znajduje się we wszelkich roślinach rodzynkowatych, która powoduje stan przypominający śmierć kliniczną. W ogóle kiedyś badania przeprowadzał taki etnobotanik Wade Davis i on sugerował, że toksyna tam może wywoływać w ogóle taki stan paraliżu, bym powiedział, który byłby społecznie interpretowany jako śmierć. No i trzecim takim elementem, kluczowym elementem tego rytuału zombifikacji byłaby dusza T-Bone Ainge. Bo w wierzeniach łudu zakłada się, że każda osoba posiada dwie dusze i zombifikacja polega na przyjęciu jednej z tych dusz, co oczywiście pozbawia człowieka jego indywidualności. Jako ciekawostkę to mógłbym dodać tutaj coś takiego, że Davis w swojej książce, on napisał taką książkę The Serpent and the Rainbow, on tam dokumentował przypadki osób, które rzekomo zmummifikowano i opisywał tam zarówno chemiczne, jak i społeczne aspekty tego całego procesu. W wierzeniach łudu zombifikacja mogłaby być też karą społeczną, bo w tradycyjnych tych społecznościach haitańskich zombifikacja była stosowana również w formie kary za poważne przewinienia, za kradzież, za zdradę. Wierzono w ogóle, że człowiek zamieniony w zombie traci swoje człowieczeństwo i staje się takim narzędziem w rękach Bokora. Oczywiście, jeżeli powiemy, że zombifikacja byłaby karą społeczną, no to musi mieć też takie swoje społeczne aspekty, na przykład byłaby tym środkiem odstraszającym, bo sama groźba zombifikacji działałaby jako narzędzie kontroli społecznej, by wzmacniała normy i zasady moralne. No i musiałaby też istnieć stygmatyzacja, czyli osoba, która byłaby podejrzewana o bycie zombie, byłaby izolowana i traktowana z takim lękiem, co też dodatkowo by umacniało takie tabu społeczne. Jako znowu ciekawostkę mógłbym powiedzieć, że była taka antropolożka Zora Neale Hurson, która podczas swoich badań na Haiti w latach 30. XX wieku opisała takie przypadki osób uznanych za zombie i wskazywała na ich możliwe powiązania z traumą i z zaburzeniami psychicznymi. Chyba najbardziej intrygujące, powiem szczerze, są w ogóle takie rytuały wskrzeszenia zombie,
No i cała ich symbolika, bo rytuały, które są związane z zombifikacją, są dosyć skomplikowane i wymagają zaangażowania wielu uczestników, więc ceremonie te mają na celu nie tylko kontrolę nad jednostką, ale także ukazanie takiej potęgi Bokora. No i elementami tego rytuału na pewno będą symboliczne gesty, które często się mówi o tych właśnie lalkach, o wewe, o innych świętych przedmiotach, które pomagają w nawiązaniu kontaktu z duchami. Będzie również muzyka i taniec, bo ten dźwięk bębnów i pieśni wprowadza uczestników w taki trans, który umożliwia Bokorowi wykonanie swojego zadania. No i oczywiście musi być też, w niektórych przypadkach przynajmniej była też ofiara jakaś, więc w niektórych przypadkach składano te ofiary duchom, aby zapewnić sukces rytuału. W wierzeniach Woodu zakłada się, że zombie nie może istnieć bez jakiegoś takiego duchowego nadzoru Bokora, bo jeśli kapłan zginie lub przerwie swoje praktyki, no to zombie wtedy odzyskuje wolność. Powiem wam, że zombifikacja w ogóle bardzo ciekawie się przyjęła w całej kulturze masowej, bo ta współczesna popkultura zniekształciła pierwotne znaczenie tej zombifikacji, przekształcając to wszystko jako w taki horrorowy archetyp żywego trupa, bo pierwsze filmy o zombie, takie jak White Zombie, które powstały w 1932 roku, były inspirowane haitańskimi wierzeniami, no ale szybko one ewoluowały w kierunku bardziej takich sensacyjnych przedstawień. No i samo zombie ewoluowało, bo na przykład mamy filmy George'a Romero, takie jak Night of the Living Dead z 1968 roku i ten horror wprowadził taką koncepcję zombie jako metafory społecznych lęków, takich jak właśnie konsumpcjonizm czy epidemia. No, w grach czy w literaturach zombie stały się popularnym motywem. No, między innymi taka gra komputerowa Resident Evil, czy książka taka jak World War Z. No, w serialach telewizyjnych też możemy dostrzec taką produkcję The Walking Dead, która ukazuje zombie jako tło dla dramatów ludzkich i podkreśla takie moralne dylematy w obliczu apokalipsy. Pomimo hollywoodzkich tych w ogóle reinterpretacji, to haitańskie wierzenia, które dotyczą zombie, wciąż są żywe i odgrywają ważną taką rolę w kulturze lokalnej. W ogóle zombifikacja budzi pytania o granice kontroli nad ludźmi, odpowiedzialność moralną tych bokorów, bo współczesna praktyka ta w ogóle jest rzadkością, no ale jej symbolika pozostaje istotna, oczywiście w kontekście dyskusji o wolność i tożsamość. Można tu mówić o wielu takich, bym powiedział, etycznych elementach, no bo na przykład może być zniewolenie duchowe, bo ta zombifikacja jest tą formą manipulacji i budzi obawę o wykorzystanie władzy duchowej do celów osobistych, więc może istnieć też trauma społeczna, bo historia o zombie są często wykorzystywane do piętnowania jakichś grup czy jakichś jednostek. W ogóle w 2010 roku haitańskie Ministerstwo Kultury podjęło próbę ochrony tradycyjnych praktyk Woodu i w tym też rytuałów związanych z zombie jako część dziedzictwa narodowego. Zastanawiając się nad takimi, bym powiedział, naukowymi badaniami czy analizami, to bym powiedział, że przeprowadzono również badania chemiczne, bo między innymi Wade Davis wskazał, że w skład tego proszku zombifikacyjnego może wywoływać takie różne efekty neurologiczne. No jednak krytycy zarzucają, że brak jest w ogóle jednoznacznych jakichś dowodów na powtarzalność tego procesu w tych warunkach laboratoryjnych. Badania w ogóle wskazują, że wiele przypadków zombifikacji może być wynikiem sugestii społecznej, albo traumy, albo jakichś chorób psychicznych. No i antropologowie tacy jak Roland Littlewood sugerują w ogóle, że fenomen zombie należy analizować w kontekście kulturowym, a nie tylko praktycznie biologicznym, więc podsumowując ogólnie, to powiem, że zombifikacja woodu to takie zjawisko o takim głębokim znaczeniu i kulturowym, i religijnym, i społecznym. No i chociaż jej obraz w popkulturze znacznie odbiega od tych oryginalnych wierzeń, to rytuały te wciąż stanowią ważny taki element haitańskiej tożsamości, więc zrozumienie zombifikacji wymaga spojrzenia zarówno na te jej duchowe korzenie, takie jak na sposób, w jaki to wszystko zostało przekształcone przez współczesne media. Zatem będę wdzięczny, jeżeli wypowiecie się na ten temat, powiecie wasze zdanie,
na ten temat w komentarzach. Oczywiście dajcie komentarze taktyczne też. Lajkujcie, rozsyłajcie znajomym. Im nas więcej, tym więcej głów burzy mózgu, a zatem będzie ciekawiej w dyskusjach. Pozdrawiam serdecznie i do następnego razu.